Witam wszystkich w dzisiejszym odcinku Moto Newsów, a dziś porozmawiamy o najszybszym Mercedesie wszechczasów, pływającej Pagani Utopia oraz palącym się Lucid Air w Warszawie. Najszybszy Mercedes wszechczasów GT63 SE Performance to najszybciej przyspieszający w historii pojazd produkcyjny marki Mercedes-AMG. To było do przewidzenia. Dla tych, którzy preferują szalone samochody marki Mercedes-Benz w eleganckim dwudrzwiowym wydaniu przybyła nowa zabawka. Mercedes-AMG GT63 SE Performance to dwudrzwiowe coupé, jest już teraz dostępne, a wszystkie sygnały wskazują, że oczekiwanie się opłaciło. Osoby zaznajomione z marką wiedzą, że e-Performance to nazwa dla hybrydowego napędu. Nowy flagowiec GT oferuje łącznie 805 koni mechanicznych dzięki podwójnie doładowanemu silnikowi V8 z przodu i silnikowi elektrycznemu z tyłu. Sam silnik spalinowy generuje 603 konie mechaniczne, ale równie imponujący jest łączny moment obrotowy wynoszący 1047. Mercedes twierdzi, że GT63 SE Performance osiąga 100 km/h w zaledwie 2,7 sekundy. Mimo to, że technicznie jest to hybryda plug-in, jej efektywność nie ma tutaj znaczenia. Bateria ma pojemność zaledwie 6,1 kWh, a Mercedes nie wspomina o zasięgu na samą baterię. Zamiast tego bateria skupia się na zapewnieniu najlepszej wydajności, a Mercedes utrzymuje ją w optymalnej temperaturze, aby uzyskać jak najwięcej mocy w razie potrzeby. Ładowanie może odbywać się za pomocą wtyczki lub różnych ustawień odzyskiwania energii, w tym trybu jednopedałowego podobnego do EV. Moc jest przekazywana przez 9-biegową dwusprzęgłową skrzynię biegów i system napędu na 4 koła Mercedes-AMG 4MATIC Plus. W normalnych warunkach silnik elektryczny napędza tylko tylnią oś, ale gdy wykryty zostaje poślizg, moc może być kierowana do przodu. Standardowe wyposażenie obejmuje również kierowanie tylnią osią i zawieszenie AMG Active Ride Control z stabilizacją przechowów, a także hamulce ceramiczne z węgla. Z przodu znajdują się 6-tłoczkowe zaciski obejmujące tarczę o średnicy 16,5 cala zamontowane ze standardowymi 20-calowymi kołami, podczas gdy z tyłu są tarcze o średnicy 15 cali z jednotłoczkowymi zaciskami. Dostępne są także opcjonalne koła o średnicy do 21 cali. Jeśli chodzi o wygląd, różnicę między wersją e-Performance a standardowym modelem GT63 można zauważyć dopiero z bliska. Mercedes dodał specjalne oznaczenia na pokrywę bagażnika. Na tylnym zderzaku znajduje się drzwi z ukrytym portem ładowania. Ukryte są również zmiany w aktywnym systemie aerodynamicznym zaprojektowanym specjalnie pod kątem osiągów hybrydowego napędu. Wewnątrz kabiny 2+2 znajdziesz standardowe wyposażenie Mercedesa AMG, co oznacza, że jest to komfortowe miejsce do podróżowania. Ceny dwudrzwiowego modelu Mercedesa AMG GT63 SE Performance na rok 2025 zostaną ogłoszone bliżej daty jego wprowadzenia na rynek, którą przewidziano na koniec tego roku. Pagani Utopia pływa po Dubaju. Czy to szaleństwo, czy odwaga? Dubaj słynie z luksusu i ekstremalnych wyczynków. Teraz do tego grona dołączył odważny właściciel Pagani Utopia, który postanowił przejechać się swoim hiperautem po zalanych ulicach miasta. Na nagraniu widzimy, jak kierowca początkowo waha się, ale ostatecznie decyduje się na wjazd do wody. Pagani Utopia warta jest ponad $2 miliony i nie jest to typowy samochód jeżdżący po kałużach. Niewielki prześwit i niska konstrukcja sprawiają, że jazda po zalanych ulicach wiąże się z dużym ryzykiem uszkodzenia. Mimo to właściciel Utopii postanowił zaryzykować. Czy to szaleństwo, czy odwaga? To już kwestia interpretacji. Z pewnością jego wyczyn wzbudził wiele kontrowersji. Niektórzy podziwiają jego odwagę i chęć przeżycia czegoś ekscytującego, inni krytykują jego lekkomyślność i ryzykowanie tak drogim samochodem. Jedno jest pewne, ten film to prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji i miłośników Dubaju. Pokazuje on, że w tym mieście wszystko jest możliwe. A wy co myślicie o takim wyczynie? Szaleństwo czy odwaga?
Uwaga kierowcy! Wakacje w 2024 prawdopodobnie będą ostatnimi bez nowych pułapek na trasach. Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada zakup nawet 160 nowoczesnych fotoradarów, w tym mobilnych urządzeń niczym z Szwajcarii. Co to oznacza? Szybciej niż myślisz, po polskich drogach zaczną krążyć mobilne fotoradary, które masowo można spotkać w krajach takich jak Austria czy Szwajcaria. Wykroczenia drogowe zarejestrowane przez te urządzenia będą rozpatrywane zgodnie z zasadami kar administracyjnych, co oznacza, że nieodebranie mandatu nie uchroni Cię przed karą. Nowe systemy monitorujące kierowców mają pojawić się m.in. w okolicach szkół, a w przyszłości mogą trafić również na autostrady. GITD planuje również rozszerzyć sieć odcinkowych pomiarów prędkości oraz monitoringu przejazdu na czerwonym świetle. Dlaczego to się dzieje? Celem jest poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach i zmniejszenie oczywiście liczby wypadków. Radary mają dyscyplinować kierowców i skłonić ich do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Nowoczesne urządzenia mobilne są niezwykle skuteczne i pozwalają na rejestrację wykroczeń z dużą dokładnością. Czego można się spodziewać? Pierwsze mobilne fotoradary powinny wyjechać na drogi już od 1 września tego roku. Mandaty za przekroczenie prędkości mogą być bardzo wysokie, szczególnie w przypadku rażących naruszeń. Kierowcy powinni być przygotowani na częstsze kontrole prędkości i przestrzegać przepisów, aby uniknąć kar. Czy to koniec olewania mandatów? Nowe przepisy i zastosowanie kar administracyjnych ma utrudnić ignorowanie mandatów. Nieodebranie listy poleconego z mandatem nie uchroni Cię przed karą. GITD zapowiada bezwzględne egzekwowanie prawa i karanie piratów drogowych. Indecent 005. Polski potwór z 911 w żyłach. Miłośnicy Porsche 911, to dla Was jest ta informacja. Polska firma tuningowa Indecent zaprezentowała właśnie swój najnowszy projekt Indecent 005. Ten imponujący samochód to nie tylko wizualna uczta, ale i bestia na drodze. 14-elementowy bodykit poszerza go o 30 cm, nadając mu agresywny i muskularny wygląd. Indecent 005 dostępny jest w 3 wersjach. Street, idealny do codziennej jazdy, z komfortowym zawieszeniem i 20-calowymi felgami. Show, stworzony dla tych, którzy kochają się wyróżniać, z jeszcze bardziej agresywnym bodykitem i 21-calowymi felgami. I ostatni Race, prawdziwy potwór na torze z wyczynowym zawieszeniem, 22-calowymi felgami i aerodynamicznymi elementami. Prezentowany egzemplarz to wersja Street, uzbrojona w zawieszenie i koła Race, 3-częściowe 20-calowe felgi Rotiform KPS. Spoiler Indecent, specjalny LED bar, karbonową dokładkę zderzaka i progów, lakier Carmine Red z palety Porsche, naklejki boczne z napisem Indecent, środkowy pakiet wyposażenia wnętrza. Indecent 005 to nie tylko wygląd, to również zwiększona moc i moment obrotowy silnika, poprawiona aerodynamika, lepsze prowadzenie i stabilność. Auto zadebiutowało 14 kwietnia w Polsce, a teraz wyrusza w trasę z Łodzi do Turynu, gdzie będzie prezentowane na targach Expo Tuning Torino 19-21 kwietnia. Indecent to polska firma, która specjalizuje się w kompleksowej przebudowie Porsche 911. Oferuje szeroki zakres usług, od bodykitu do lakierowania po modyfikacji silnika i wnętrza. Indecent 005 to już 11 projekt tej marki, a pierwszy zbudowany na bazie generacji 991. Lucid Air spłonął w Warszawie. W piątek 19 kwietnia doszło do zdarzenia na warszawskim Mokotowie. Elektryczny Lucid Air, jeden z najmocniejszych samochodów na świecie, uległ wypadkowi i doszczętnie spłonął. Kierowca, próbując uniknąć kolizji z innym pojazdem, wykonał gwałtowny manewr
i uderzył w słup oświetleniowy. Siła uderzenia była tak duża, że auto natychmiast stanęło w płomieniach. Strażacy walczyli z ogniem przez ponad 1,5 godziny. Niestety samochód spłonął doszczętnie, na szczęście kierowcy nie stało się nic poważnego. Lucid Air to luksusowy samochód elektryczny, który dopiero niedawno pojawił się na rynku. W topowej wersji dysponuje mocą 1080 koni mechanicznym i zasięgiem do 830 km na jednym ładowaniu. Wypadek ten budzi wiele pytań o bezpieczeństwo aut elektrycznych. Czy są one bardziej narażone na pożary niż inne auta spalinowe? Jakie są procedury ratunkowe w przypadkach takich zdarzeń? Jestem ciekawa, słyszałam ostatnio też o tym, że teraz auta elektryczne będą zamykane w takim jakby worku z wodą, w którym będą się gasić. Tutaj wstaję wam zaraz filmik. Jestem ciekawa, jak to będzie naprawdę wyglądało, czy coś takiego powstanie i będzie używane też u nas tutaj w Polsce. No bo na razie to było gaszone normalnymi wężami, więc no jestem ciekawa. Dziękuję bardzo, dobiegliśmy do końca tego odcinka. Dziękuję i chciałam od razu zaznaczyć, że bardzo proszę o subskrypcje i lajki, ponieważ brakuje nam już niecałych 3000 do kolejnego konkursu. Tak, do kolejnego konkursu. Na 30 000 subskrypcji robimy kolejny konkurs i może teraz to ty wygrasz, więc warto brać udział. I jeszcze raz dziękuję, że budujecie ze mną to community.